Siemka, ja jestem Adacho i wracamy do mangi Dragon Ball Bloodlines. Powoli zbliżamy się do końca tego, co jest obecne na stronie Manga Draft, aczkolwiek mam dla was dobre wieści. Dobrą wieścią jest to, że twórca mangi Dragon Ball Bloodlines, w zasadzie jeden z twórców, odezwał się po raz kolejny w komentarzu. Można powiedzieć, że w zasadzie każdy film już mój komentuje, z czego mi bardzo miło, bo zawsze jest mi bardzo miło, jak twórcy mangi wpadają do moich filmów, pokazują, że cieszą się z moich reakcji, tak samo jak ja cieszę się czytając ich dzieła. Tym razem twórca mangi napisał komentarz, który zamieścił pod odcinkiem 7, pod 8 też zamieścił jeden komentarz, ale przeczytam wam ten, który jest zamieszczony pod odcinkiem 7, ze względu na to, że Dawid Pro został widzem, to nie jest powód. Dziękuję bardzo Dawid Pro za suba. Jest tam bardzo ciekawa informacja, bo ja do tej pory do końca nie wiedziałem, jakiej narodowości są twórcy. Tutaj kolega Edereon, jeśli dobrze czytam jego ksywkę, napisał tak. Kolejne świetne wideo, kochałem to. Zwłaszcza napisy. Mimo tego, że były w niektórych momentach niedokładne, powoli się uczę. Marcin Skrzypkowski, również dziękuję za suba. I napisał tak. Jestem ze Stanów Zjednoczonych, ale nasza drużyna produkcyjna jest z całego świata. Ameryka, Kanada, Australia, Holandia, Francja i Wietnam. Rozdział 7 jest praktycznie dokończony. Pozostało tylko kilka małych poprawek. Szkic rozdziału 8 będzie gotowy za kilka dni, bo muszę zmienić kilka dialogów. Nie mogę się doczekać kolejnych twoich materiałów. Ja oczywiście mu odpisałem, nie będę już wam tego czytał, co ja pisałem. No, odnośnie tego, że niektóre napisy są tak naprawdę niedokładne, bo to jest tłumaczenie automatyczne. Ja nie sprawdzam tego całego filmu pod kątem napisów, ale wiem, że w większości są one dokładne. Niektóre rzeczy można wywnioskować z kontekstu. Także tyle, jeśli chodzi o... Aha, w zasadzie jeszcze jedną rzecz tutaj kolega napisał, ze względu na to, że powiedział, że kolejny rozdział będzie... Wywali nas z kapci, po prostu będziemy zachwyceni tym, co się będzie działo. No i właśnie na tym polega dobra informacja. Na stronie mamy 6 rozdziałów, 7 jest już praktycznie gotowy, no i jest dalej tworzony 8, więc ta manga ma kontynuację, z czego bardzo się cieszę. A jeśli chodzi o tę historię, w której jesteśmy teraz, Birushina walczyła z Gotenem. I ja na początku powiedziałem wam, nie ma takiej opcji, żeby Goten jakkolwiek tutaj Birushinę pokonał. Ze względu na to, że przed chwilą widzieliśmy, jak Goten i Trunks walczą z nią i nie są sobie w stanie poradzić, a teraz Goten sam blokuje jej ciosy, coś tu jest nie tak. Goten przegrał pierwszą rundę i w momencie tym właśnie zakończyliśmy ostatni rozdział, w zasadzie ostatni odcinek, bo rozdział to jest w połowie dokończony. Jesteś całkiem silny, jesteś silniejszy niż ostatni raz, ale niestety dla ciebie nie jesteś wystarczająco silny, nie jesteś nawet blisko poziomu, który jest potrzebny, żeby walczyć ze mną. Goten trzęsie się ze strachu. W tym momencie zakończyliśmy ten rozdział. W zasadzie jeszcze nawet sobie ostatnio kliknąłem na ten panel, ale już go nie czytałem. I niestety dla ciebie złamie twój kark. No faktycznie jest to dość nieprzyjemna sytuacja. Ach, to uczucie, kiedy kobieta kot rzuca się na ciebie i łamie ci kark. Najgorzej. Goten myśli sobie, faktycznie jest już cały poobijany. To bardzo obciąży moje ciało, ale muszę spróbować. Here goes nothing, czyli jakby takie, że raz kozie śmierć. Można to przetłumaczyć na polski. Wow, czyli będzie włączał Kaiokena, bo przed chwilą, no nie przed chwilą, bo to było kilka rozdziałów temu, Goten uczył się Kaiokena u Yamszy. Stawiam, że tego właśnie teraz użyje. Birushina rzuca się na Gotena, a ten zrywa swoją koszulkę. Wow! Patrzcie tego Pakera! Normalnie chłop jest tutaj dowalony. Tylko fani Dragon Balla są w stanie jarać się innym mężczyzną, który zrywa z siebie koszulkę i pokazuje swoje pulsujące mięśnie. Naprawdę, nie ma drugiej takiej społeczności, która by się tak jarała widokiem półnagiego mężczyzny. Ja jestem fanem Dragon Balla i jara mnie widok Gotena, który zerwał z siebie koszulkę, pręży wszystkie żyłki i mówi: dalej, Birushino, it's on, czyli walka się rozpoczęła. Nie ma odwrotu, walimy się. Czy Goten użyje tutaj Kaiokena? Robimy zakłady w komentarzach. Ja stawiam 10 zł na to, że tak. Że na kolejnym panelu Goten odpali jakiegoś Kaiokena. Tylko pytanie jakiego? Próbował w zasadzie odpalić już wcześniej podwójnego bodajże, ale mu to nie wychodziło. Wydaje mi się, że i tak minęło na tyle dużo czasu, że Goten byłby w stanie już odpalić podwójnego. Zobaczymy, czy to będzie... W sumie on jest w Super Saiyanie jeszcze. Super Saiyanin plus Kaioken to jest to, co Goku używał w walce z Paikuhanem w Dragon Ballu Z. Co prawda to były odcinki filerowe, ale być może tutaj taką zobaczymy sytuację. Jest! Wygrałem w nakład! Jest! Bukmacherka, w końcu się odkułem. Co się dzieje? Zastanawia się Birushina. Kaioken! Wykrzykuje Goten. Tylko teraz pytanie. Czy Goten
faktycznie nałoży Kaiokena na Super Saiyanina? Wygląda na to, że tak. Jaki to będzie Kaioken i czy zyska jakkolwiek przewagę? Bo na pewno już nie zastanawiam się nad tym, czy Goten będzie pokiereszowany po tym wszystkim. Jestem pewien, że będzie czuł skutki używania tej techniki, ale czy to wystarczy na Birusinę? Goten zaczyna się coraz bardziej wzmacniać. No, to mi się podoba, mówi Birusina. Widzimy błysk i spokojne oczy. A Dyzia w przedpokoju krzyczy. A mała z tego wszystkiego aż się położyła. Mała jest tak podekscytowana, że aż postanowiła, że będzie leżeć. Goten... Wow! Jest i on! Goten no po prostu wchodzi w ślady, wchodzi w buty ojca. To mi się podoba. Zadziałało! Udało mi się nałożyć Kaiokena na Super Saiyanina. O, więc teraz świecisz się na czerwono i na żółto. O co chodzi z tym pokazem świateł? Pozwól, że zgadnę. Twoje włosy następnie zmienią się na niebiesko? Żałosne. Birusina. Przecież żółty i czerwony daje pomarańczowy. Nie czajcie, jakby się okazało, że Goten faktycznie włącza niebieskie włosy? Nie, to już... Chociaż w tej mandze jest Whis. Nie, ale to tutaj mamy Gotena. Gohan obecnie trenuje z Whisem. Czajcie, jakby jeszcze w tej mandze Gohan miał formę... God? Tak czy inaczej, wróćmy na ziemię, bo tam toczy się walka Gotena i Birusiny. Haha, nie chcesz, żebym zamieniał się na niebiesko. Zaufaj mi. Naprawdę? Ej, Goten w sumie zna formę Blue, także tutaj zrobił takie nawiązanie do tego momentu. Patrzcie, co robi Goten. Co on tu robi? Tupnął w ziemię, skały wzlatują w powietrze, a on wbija palce w jedną skałę i rzuca nią w Birusinę. Ależ to jest ciekawa choreografia. Naprawdę myślałem, że tylko te skały będą typowo tutaj pokazywały tylko, że Goten się wzmacnia i to będzie taki bardzo standardowy pokaz siły. Te skały tylko zawsze pokazują, że ktoś jest bardzo silny, prawda? A tutaj Goten wykorzystuje te skały do tego, żeby zaatakować Birusinę, co mi się bardzo podoba. Birusina zaciska pięść i bez problemu łamie te skały, aczkolwiek wydaje mi się, że może to też być tutaj taka sytuacja jak w walce Gona i Hisoki w anime Hunter x Hunter, kiedy też Gon rzucił skałą w Hisokę, ten rozbił tę skałę i kurz i skały pozwoliły Gonowi się skryć za jednym kawałkiem. Być może Goten ma tutaj podobną taktykę. To było rozczarowujące. Boisz się podejść bliżej? Pyta Birusina. Nie boi się podejść bliżej. Mało tego, zamienia się w Beyblade'a i uderza Birusinę potężnym kopniakiem z półobrotu niczym Chuck Norris, strażnik Teksasu. Birusina prawdopodobnie przyjęła troszeczkę obrażeń. Co prawda jest w stanie postawić blok. Jak jest w stanie dalej reagować? Zastanawia się Goten. No chwila, moment. Birusina co prawda tutaj przyjęła obrażenia, ale nie zapominajmy, że ona nie używała w ogóle jakiejś swojej pełnej mocy. Także to, że tutaj chwilowo Goten nawet nie wiem, czy miał przewagę, ale był w stanie wyprowadzić cios. Niech nam się nie wydaje. Nie dajcie się zwieść. Goten lubi jądra gnieść. Jak ona jest w stanie reagować? Birusina nagle zmienia się po prostu w błyskawice, skacze z prawa na lewo, doskakuje do Gotena, próbuje go zaatakować. Zamaszystym kopniakiem Goten mimo wszystko stawia blok, a Birusina robi, o nie, słowiański przykuc to nawet nie jest on. Pięty powinny być na podłożu. Ja wam pokażę, jak się robi słowiański. I czy ja naprawdę, zobaczcie, ja jeszcze mam klapki Kubota z tego wszystkiego. Co jak co, ale o słowiańskim przykucu to ja dużo wiem. Teraz nie mam jak przewijać paneli, bo muszę podejść bliżej. Tym razem właśnie to Birusina przechodzi do ofensywy. Po tym zablokowanym kopnięciu wyskakuje w powietrze, unikając błyskawicznych ciosów Gotena. Zobaczcie, jak jego noga jest szybka. Jesteś za wolny, dzieciaku. Tapion może jest irytujący, ale jest znacznie szybszy od ciebie. Jeszcze nie skończyłem, odgryza się Goten. Wylatując w powietrze, zbliżając się do Birusiny, ta mimo wszystko jest gotowa na przyjęcie tego ataku, uśmiecha się pod nosem. Kto wyjdzie zwycięski z tej konfrontacji? Oboje trafiają! I oboje mimo wszystko blokują te ciosy. Zobaczcie. Goten trafia Birusinę, ale ta stawia blok. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. 2 kopniaki wyprowadzone, 2 kopniaki zablokowane. Tylko kwestia tej walki polega na tym, że Birusina nie używa tak ryzykownej techniki, jaką jest Kaioken. Goten mimo wszystko musi się spieszyć moim zdaniem. Czas nie stoi po jego stronie. Z każdą sekundą tej walki, z każdą minutą tej walki mam wrażenie, że Goten będzie coraz bardziej zmęczony i będzie tracił grunt pod nogami, a Birusina, która nie używa Kaiokena, tylko używa swojej własnej siły, nie będzie męczyć się aż tak samo. Jestem wręcz pewien, że tak to będzie wyglądać. Oboje wojowników są odrzuceni, lądują na ziemię, stoją naprzeciwko siebie, no i mamy teraz typową przerwę na dialogi. A niech to. Ta kombinacja Super Saiyanina i Kaiokena naprawdę mnie męczy. Z niejednego Dragon Ballowego talerza już jadłem, no to ja wiem, czego tu się spodziewać momentami. Siła tego dzieciaka. Co za wzmocnienie, myśli sobie Birusina, która, no coś tam jakieś ma draśnięcie, ale to nie jest to, to nie jest to.
Zakończmy to szybko, myśli sobie Goten. Właśnie w myśl tego, co powiedziałem przed chwilą. Każda minuta sprawia, że Gotenowi będzie coraz trudniej walczyć. Goten skacze z powrotem w stronę Birusiny. Mimo wszystko powiem wam, że jestem dumny z niego. Patrząc na tego Gotena, który nie dość, że walczy z tak potężnym zagrożeniem, to jeszcze jako pierwsza osoba w tej mandze, i nawet jeśli biorąc pod uwagę Dragon Balla Super i w ogóle kanonicznego Dragon Balla, to pierwsza osoba w historii na Super Saiyanina nakłada Kaiokena. Myślę, że fani Gotena, niezależnie od rezultatu tej walki, będą zadowoleni. Kolejny kopniak Gotena, ale Birusina unika tego ciosu, kontruje mimo wszystko. Goten jeszcze jest w stanie postawić blok. Mamy tutaj wymianę ciosów, póki co żadne nie trafiają, ale Birusina, ależ niby Tony Ferguson wyprowadza łokcia z piekła. Czy ten łokieć doszedł do celu? Chyba doszedł, ale ten częściowy blok, który postawił Goten, mimo wszystko zadaje mu dużo obrażenia. Zobaczcie na jego rękę, zaczyna ta ręka krwawić. Myślę, że tutaj mogło dojść nawet do jakiegoś złamania albo stłuczenia kości. Goten jest oszołomiony tym atakiem, a Birusina kontynuuje te kombinacje i kolejnym łokciem, tym razem północ-południe, które akurat w MMA, z tego co kojarzę, są zabronione, atakuje Gotena, ale to nie jest MMA, to jest walka na śmierć i życie. Walka o losy ziemi, ale Goten się nie poddaje i wyprowadza potężnego luja ogłuszacza w sekcję środkową Birusiny. Na korpus, że tak powiem. No i ma zamiar kopnąć Birusinę, ale ta jeszcze łapie. Kto tu ma przewagę w tej walce? Birusina ciska Gotenem w skały. Nie mam pojęcia, kto ma przewagę. Ja mimo wszystko myślę, że Birusina właśnie ze względu na to, że zmęczenie Gotena myślę, że rośnie. Jest wbity w skały, aż w końcu wyhamowuje. Cały czas jest mimo wszystko przetransformowany, a Birusina tworzy jakiś pocisk kij. Zaczyna krzyczeć tak głośno, że ten krzyk zamienia się w kij blasta. Nad jej głową pojawia się kula kij, sfera jakiejś energii zniszczenia, którą Birusina krzyczy, dosłownie jakby ogniem ziała, jak smok wawelski. Goten chyba takiego rozwiązania się nie spodziewał. Zaraz zobaczymy, jak zareaguje. Mamy kolejny błysk. Masenko! Nie mówcie mi, że będziemy mieli Beam Struggle. Hashtag Beam Struggle. Tego w tej mandze... Nie, no już chyba było. Czy było w tej mandze Beam Struggle? Czy nie pamiętam. Masenko wyprowadza Goten. Dosłownie niczym swój starszy brat. Wiecie, co jest ciekawe odnośnie Masenko? To, że wszędzie podają informacje i jakby powszechnie się przyjęło, no i myślę, że to jest w ogóle prawda, że Masenko wymyślił Piccolo. Ale... kojarzycie sytuację, w której Piccolo używałby Masenko? Zawsze Gohan używał Masenko. Piccolo wymyślił technikę, której nigdy nie używał, chyba że używał na off-screenie. No i mamy tutaj próbę przepchnięcia tej kuli. Kto wygra? Goten czy Smok Wawelski? W zasadzie kot wawelski, który zieje ogniem i to zieje ogniem naprawdę gorącym. Błysk, bum! Na horyzoncie widać tylko wielki, w zasadzie nawet nie grzyb, tylko wielką łunę światła, która powstaje po zderzeniu tych dwóch potężnych wiązek ki. Kto wyszedł z tego starcia obronną ręką? Goten jest odrzucony, dalej mimo wszystko przetransformowany. Wydaje mi się, że stracił już Kaiokena, ale nadal jest świadomy. Wstaje na nogi. To jest za to, co zrobiłaś Tenshin Hanowi i Chaozu. Ty potworze bez serca. Nie mówcie mi, że Goten wygrał tę walkę w takim razie, skoro on tak mówi. Co się stało? Nie jestem w stanie niczego zobaczyć przez ten dym. Ukrywa swoją ki. Muszę użyć Kaiokena błyskawicznie. To Birusina cały czas tutaj jest? Jaka ona była ubrana? Birusina miała czarne spodnie i takie białe, można powiedzieć, frotki, w sensie te takie elementy ubioru tutaj na przedramię. A tutaj mamy kogoś innego. Spodnie nie są czarne i te frotki metalowe też nie są płaskie. Nawet nie wiem, kim oni są, albo co ponoć im zrobiłem. Ale cokolwiek się stało, jestem pewien, że zasłużyli sobie na to. Ci bezużyteczni ziemianie nie mogli mnie obchodzić mniej. W ogóle jak zobaczyłem, że w napisach rogacz zostało przetłumaczone jako kukold, no to się trochę uśmiałem. Widziałem, że w komentarzach też zwróciliście na to uwagę. Goten po raz kolejny używa Kaiokena, ale kto to był przed chwilą? To była osoba, która chyba pokonała Tenshin Hana i Chaozu? A, bo Goten myśli, że to Birusina zrobiła, ale to nie Birusina. Goten próbuje włączyć Kaiokena i nagle słyszy głos: musisz być już zmęczony. Wyprowadza cios w Birusinę, która się pojawia i bez problemu blokuje to uderzenie. Przechodzimy do dalszej części walki, gdzie mamy kolejne wymiany ciosów, ale niestety przewaga zaczyna się zarysowywać coraz widoczniej. Zmęczyłam się już zabawą z tobą. Teraz umieraj, mówi Birusina. I po tym przechodzimy do ostatniego panelu. Goten jest wykopany, ląduje na ziemię i nigdy więcej nie nazywaj mnie potworem bez serca.
koniec tego rozdziału, czyli okazuje się, że wiemy z tego rozdziału już to. Goten jest mega kozakiem. Po drugie, Pirusina najprawdopodobniej nie była odpowiedzialna za ten wybuch, w którym zranieni zostali Tenshin Han i Chaozu. Prawdopodobnie to była osoba być może powiązana z tymi rogaczami. Po trzecie, mamy tutaj chyba 3 strony konfliktu, czyli naszych bohaterów, których tutaj obecnie reprezentuje Goten, Birusinę, która też ma jakiś swój cel, ale jest niezrozumiana przez naszych bohaterów, bo oni myślą, że to ona tutaj robi te wybuchy, i trzecią stronę konfliktu, która robi te wybuchy. Wydaje mi się, że to są ci rogacze. Chyba że jeszcze się okaże, że ten wybuch i ten Shinhana i Chaozu zranił kto jeszcze, a rogacze to jest w ogóle inna historia, ale wydaje mi się, że już byłoby tego za dużo. Tak czy inaczej, Goten pokazał tutaj naprawdę się z dobrej strony. Ja nie sądziłem, że on tę walkę wygra, chociaż w pewnym momencie przeszła mi przez głowę taka myśl, że może to Beam Struggle wygrał, ale to byłoby już chyba trochę naciągane. Goten mimo wszystko dobrze się zaprezentował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnym rozdziale, bo to jest ostatni panel tego rozdziału, także w zasadzie będziemy musieli zadowolić się tym rozdziałem 6, który obecnie na stronie jest ostatni, ale jest on dość długi, także tradycyjnie podzielę go na 2 części. Dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzu, ja jestem fanem tej mangi, bardzo podobały mi się rysunki i to absolutnie nie nawiązuje do tego, co tutaj Birusina na ostatnim panelu tego rozdziału prezentuje. Chodzi o jej kolanko, tak jest, ależ tutaj ma piękne kolanko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajka, jeśli tak, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem i zapraszam Was na fanpage twórców Dragon Ball Bloodlines na Facebooku, linki oczywiście do nich znajdziecie w opisie. Tyle, trzymajcie się, na razie. Cześć, Dziana.